Cześć, z tej strony Damian Grzejewicz, Team Body Empire, a dzisiaj wraz z Maciejem zaprezentujemy Wam najlepsze ćwiczenia na klatkę piersiową wykonane na bramie, od których klata pęknie. Jednym z bardzo dobrych ćwiczeń na klatkę piersiową wykonanych na bramie jest właśnie wyciskanie na ławce płaskiej. Zwróćcie jeszcze uwagę na ułożenie obręczy barkowej oraz retrakcję łopatek. Opuszczam barki i ściągam mocno łopatki po to, aby wyeksponować dużo bardziej mięsień piersiowy, który za chwilę będę ćwiczył. Maciej kładzie się na ławce, która jest oczywiście usytuowana na środku linii bramy i prowadzi ruch ramion wzdłuż klatki piersiowej, wzdłuż linii prostej klatki piersiowej. Przy czym skupia się na tym, iż w punkcie szczytowym dopina klatkę piersiową oraz pozwala jej rozciągnąć się, gdy opuszcza ręce. Jak przy każdym z ćwiczeń, oczywiście musicie zwrócić uwagę przede wszystkim na dobre ułożenie się do tego ćwiczenia, ponieważ bardzo częstym błędem jest krzywe ustawienie ławki, co będzie powodowało zły ruch ramion. Ręce prowadzimy wzdłuż środka klatki piersiowej, żeby one nam opadały cały czas na środek klatki piersiowej, nie wychodziły za bardzo do barków albo schodziły za bardzo do brzucha. Wyciskanie na ławce skośnej. Ustawiamy ławeczkę pod kątem, w zależności jak potrzebujemy, 30 czy 45 stopni, ponieważ chcemy zaatakować górną część klatki piersiowej. Wyciskanie na ławce skośnej z wyciągiem dolnym. Przede wszystkim skupiamy tutaj pracę mięśni piersiowych w górnej części i oczywiście też skupiając się na maksymalnym spięciu u szczytu ruchu oraz rozciągnięciu, zwracamy uwagę na prowadzenie ramion. W momencie, gdy prowadzimy ramiona zbyt wysoko, zbyt mocno zaangażujemy obręcz barkową podczas tego ćwiczenia, a trzeba tutaj dodać, że właśnie ćwiczenia wykonywane na bramie spowodują, iż dużo mocniej odczujemy mięsień piersiowy. Zwróćcie uwagę na usytuowanie ławeczki względem bramy. Powinna znajdować się dokładnie na jej środku. Opuszczamy barki, ściągamy łopatki, aby dobrze przygotować się do tego ćwiczenia. Wyciskanie siedząc. Przede wszystkim zwracamy uwagę na usytuowanie ławeczki. Podnosimy plecy. Staramy się przygotować linki tak, aby znajdowały się poniżej obręczy barkowej, ponieważ dużo mocniej będzie to fatygowało obręcz barkową. Ruch prowadzimy wzdłuż linii klatki piersiowej, łokcie poniżej. Zwracamy uwagę na maksymalne dopięcie oraz na rozciągnięcie klatki piersiowej, co pozwoli nam dużo szybciej osiągnąć tak zwany stres metaboliczny, czyli krótko mówiąc pompę. Łokcie prowadzimy pod kątem 45 stopni do tułowia. Staramy się, żeby nie odchodziły za szeroko i za wysoko, tylko one są jak najbliżej ciała i prowadzimy sobie ruch tutaj właśnie jak Damian, żeby tą klatkę maksymalnie dopiąć. Kontrolujemy cały czas ruch, żeby on był płynny. Kontrolujemy ciężar, żeby się nie gibał góra-dół. Cały czas ciężar linek jest kontrolowany przez nas. Świetnym ćwiczeniem angażującym klatkę piersiową będą rozpiętki wykonywane na ławce płaskiej. Maciek ustawił ławeczkę na środku wyciągu, po czym chwytając linki wyciągu dolnego prowadzi ruch ramion wzdłuż klatki piersiowej, zwracając uwagę, aby był płynny, aby nie szarpać. Ćwiczenia wykonywane na bramie przede wszystkim charakteryzują się tym, że nie wrzucamy tutaj dużych obciążeń. Skupiamy się przede wszystkim na ruchu oraz na czuciu mięśniowym, ponieważ umożliwia nam to linka, która zarówno pomaga i stawia opór, gdy przyciągamy, jak i prowadzimy rękę z powrotem. Wykonując rozpiętki na ławce płaskiej na bramie, poza oczywiście prowadzeniem ruchu ramion, nie zapominajcie o prawidłowym oddechu oraz o zwróceniu uwagi na obciążenia.
nie mogą być za duże, ponieważ interesuje nas przede wszystkim ruch oraz czucie mięśniowe, a nie bicie rekordów. Świetnym ćwiczeniem angażującym klatkę piersiową będą rozpiętki na bramie. Ławeczkę w tym wariancie układamy pod kątem 45 stopni. Chwytamy linki wyciągu dolnego, opuszczamy barki, ściągamy łopatki i koncentrujemy się na maksymalnym dopięciu oraz rozciągnięciu włókien klatki piersiowej. Ruch ramion powinien odbywać się tak, aby nie angażować zbyt mocno obręczy barkowej, a w zasadzie zminimalizować całkowicie. U szczytu dopinamy klatkę piersiową, prowadząc ruch ramion w dół. Staramy się kontrolować ciężar i rozciągnąć mięśnie klatki piersiowej. Nie zapominamy o prawidłowym oddychaniu. Ramiona, jak w każdym ćwiczeniu wykonywanym na klatkę, staramy się prowadzić pod kątem zbliżonym do 45 stopni, żeby nie prowadzić tych ramion za szeroko, żeby tej pracy nie przejmowały nam barki. Rozpiętki na bramie w wyciągu dolnym w pozycji klęczącej. Maciek, chwytając linki wyciągu dolnego, stara się prowadzić ramiona tak, aby maksymalnie u szczytu dopiąć mięśnie klatki piersiowej oraz odwodząc ramiona, rozciągnąć klatkę piersiową. Zwracamy uwagę na oddech, usytuowanie ramion. Ćwiczenie nie wymaga dużego obciążenia, ponieważ przede wszystkim liczy się tutaj skupienie, koncentracja oraz maksymalne dopięcie mięśni klatki piersiowej. Kontrolujemy ruch, nie bujamy się. Jeżeli ciężko nam utrzymać stabilizację, zawsze możemy sobie trochę szerzej ustać na kolanach. Dzięki temu będziemy mieli większą podporę i będzie nam łatwiej trochę utrzymać stabilizację przy wykonywaniu tego ćwiczenia. Rozpiętki na bramie w wyciągu dolnym. Stajemy na środku bramy, wychodzimy troszeczkę oczywiście do przodu, aby ciężar uniósł się i żebyśmy czuli już opór. Staramy się prowadzić ruch ramion tak, aby maksymalnie dopiąć klatkę piersiową oraz pozwolić jej się rozciągnąć. Nie zapominamy o prawidłowym oddychaniu. Ćwiczenie to nie wymaga dużej ilości obciążenia, ponieważ przede wszystkim skupiamy się na maksymalnym dopięciu oraz rozciągnięciu klatki piersiowej. Tu, jeżeli komuś ciężko jest utrzymać stabilizację, można sobie też dać nogi trochę szerzej niż szerokość bioder. W ten sposób będziemy mieli większą stabilizację, przez co nie będziemy się tak kiwać przód, tył, a stali i mogli kontrolować sobie w 100% ciężar. Rozpiętki na bramie z wyciągiem ustawionym na wysokości klatki piersiowej. Stajemy na środku bramy, chwytamy linki wyciągu, który usytuowany jest, jak już wspomniałem, na środku. Staramy się, aby wyczuć maksymalne dopięcie, dopinając. Ruch ramion prowadzimy w ten sposób, iż łokcie są poniżej klatki piersiowej. Staramy się maksymalnie dopiąć mięśnie klatki piersiowej oraz rozciągnąć. W tym ćwiczeniu dużo mocniej będzie odczuwalna dolna część klatki piersiowej. Nie bujamy, kontrolujemy ciężar. Nie jest to ćwiczenie, w którym wykorzystujemy duże obciążenie, ponieważ maksymalnie skupiamy się na rozciągnięciu oraz dopięciu mięśni klatki piersiowej. Nogi w tym ćwiczeniu możemy sobie dać jedną do przodu, drugą do tyłu, przez to będziemy mieli dużą stabilizację w tym ćwiczeniu i mogli się skupić na pracy mięśni. Rozpiętki na bramie w wyciągu górnym. Stając na środku bramy, chwytamy wyciąg w pozycji, usytuowany w pozycji górnej. Ruch ramion także staramy się prowadzić, aby łokcie były poniżej klatki piersiowej. Nie bujemy. Staramy się maksymalnie dopiąć mięśnie klatki piersiowej u szczytu oraz rozciągnąć. Wykonując ruch staramy się maksymalnie dopiąć mięśnie klatki piersiowej. Odwodząc ręce, kontrolujemy ciężar i staramy się rozciągnąć mięśnie klatki piersiowej tak, aby można było wręcz poczuć każde z włókien. Jest to jedno z najbardziej znanych ćwiczeń na klatkę piersiową wykonywanych na wyciągu. Nie bujamy się, kontrolujemy oddech. Ćwiczenie to nie wymaga dużego obciążenia, wymaga przede wszystkim pełnego skupienia oraz
pracy. W tym ćwiczeniu robimy sobie wykrok. Pochylamy tu troszkę do przodu, jakbyśmy chcieli położyć na tej nodze. I rękoma daleko przed siebie, tak jakbyśmy chcieli objąć beczkę albo przytulić misia. Rozpiętki na bramie z użyciem wyciągu górnego. Ćwiczenie to przypomina ruch skrzydeł. Stajemy na środku bramy, chwytamy linki wyciągu górnego, prowadzimy ramiona w ten sposób, aby maksymalnie poczuć dopięcie mięśni klatki piersiowej u szczytu oraz rozciągając mięśnie klatki piersiowej, gdy odwodzimy ramiona. Pamiętamy o prawidłowym oddychaniu, nie bujamy się. Ćwiczenie to nie wymaga dużego obciążenia, aczkolwiek możemy w stosunku do innych ćwiczeń wykonywanych na bramie wrzucić troszeczkę więcej kilogramów. Ustawiając stopy szerzej, zyskujemy dużo większą kontrolę. Rozpiętki jednorącz z wykorzystaniem wyciągu dolnego. Stojąc tyłem do wyciągu dolnego, chwytamy rączkę tak, aby można było swobodnie prowadzić ją ku górze, dopinając mięśnie klatki piersiowej. Nie bujamy, staramy się płynnie oddychać. Ćwiczenie to nie wymaga dużego obciążenia, ponieważ kluczem w tym ćwiczeniu jest pełne skupienie oraz dopięcie mięśnia klatki piersiowej, w tym przypadku pojedynczo. Nogę dalszą od wyciągu dajemy sobie trochę na zewnątrz, żeby dało nam to stabilizację. Mamy cały czas brzuch napięty i ciężar prowadzimy ku środkowi, nie przekraczając osi ciała, zbliżając się właśnie do osi ciała i kontrolujemy cały czas ciężar. Przenoszenie ciężaru zza głowy z wykorzystaniem wyciągu dolnego. Chwytając warkocz w wyciągu dolnym, Maciej przenosi go ku górze, maksymalnie starając się dopiąć mięśnie klatki piersiowej oraz kontrolując ruch przy opuszczaniu, rozciągnąć mięśnie klatki piersiowej. Ćwiczenie wymaga dużej koncentracji oraz skupienia. Nie zapominamy o oddychaniu. Rozpiętki skrzyżowaniem ramion na wyciągu górnym. Stajemy na środku bramy, chwytamy linki wyciągu górnego, staramy się maksymalnie dopiąć klatkę piersiową, a maksymalne dopięcie uzyskujemy dzięki krzyżowaniu ramion. Jest to ćwiczenie określane bardzo często jako hardkorowe, ponieważ odczucia, jakie mu towarzyszą, nie towarzyszą żadnej z odmian ściągań linki wyciągu górnego czy dolnego, jakie wykonujemy na bramie. Podstawową kwestią jest znalezienie właściwej pozycji ciała, płynny oddech i pełna kontrola mięśni oraz maksymalne dopięcie w momencie, gdy krzyżujemy ręce. Dzięki wysuniętej jednej z nóg do przodu uzyskujemy lepszą stabilizację ciała oraz większą kontrolę nad obciążeniem. Jak w przypadku większości ćwiczeń na bramie, ćwiczenie nie wymaga dużego obciążenia, tylko precyzyjnego wykonania oraz jak najlepszego czucia mięśniowego. Cześć, z tej strony Damian Jędrzejewicz, Team Body Empire. Dziś wraz z Maciejem zaprezentujemy Wam ćwiczenia na klatkę piersiową wykonywane z użyciem sztangi. Wyciskanie sztangi na ławce płaskiej. Przygotowując się do ćwiczenia, nie zapomnijcie o ściągnięciu łopatek oraz opuszczeniu barków. Leżąc na ławeczce, pamiętajcie o ściągniętych barkach, ściągniętych łopatkach oraz opuszczonych barkach oraz o złamaniu nadgarstków. Pozwoli to na zwiększone czucie mięśniowe klatki piersiowej oraz zabezpieczy w ten sposób stawy. Świetnym ćwiczeniem na poprawę stabilizacji jest naprzemienne wyciskanie sztangi. Pozwoli to w przyszłości wyeliminować błędy podczas wykonywania tego ćwiczenia oraz zwiększy możliwości. Przykładowe ćwiczenie świetnie nada się zarówno dla osób początkujących oraz tych zaawansowanych. W każdym z przypadków pomoże poprawić zakres ruchu oraz stabilizację. Opuszczaj sztangę tak, by dotknęła klatki w okolicy sutków lub nieco poniżej. Przesuwanie sztangi za wysoko lub za nisko obciąża mocno barki i sprawia, że wciskanie jest dużo trudniejsze i słabo aktywuje klatkę piersiową. Ramiona. Prostuj je do samego końca,
do zablokowania rąk w łokciach. Wtedy masz pewność, że wykonałeś ćwiczenie w całym zakresie ruchu. W fazie opuszczania zginaj ramiona do momentu, w którym sztanga dotknie klatki piersiowej. Łokcie. Prowadź je szeroko, niemal prostopadle do tułowia tak, by podczas ruchu nie zbliżać ich do ciała. Dzięki temu będziesz utrzymywał przedramiona cały czas prostopadle do podłoża. Nadgarstki. Nie odchylaj za mocno dłoni w nadgarstkach do tyłu. Pozwoli to na przejęcie większości obciążenia przez ramiona, oszczędzając w ten sposób stawy. Dłonie. Trzymaj je nieco szerzej niż szerokość ramion. Sztangę chwyć nachwytem, wierzchem dłoni w kierunku twarzy. Gryf leżeć powinien w dłoniach w taki sposób, by obciążenie działało prostopadle w dół, równomiernie przez nadgarstki i łokcie. Oczy. Kiedy sztanga jest w górze, kieruj wzrok na jej środek. A kiedy opuszczasz sztangę, patrz raczej w górę. Wtedy nie będziesz ściągał brody w dół, ani napinał karku. Koncentruj się na takim unoszeniu ciężaru, aby znalazł się w polu widzenia. Plecy. Utrzymuj naturalne wygięcie kręgosłupa. Wyginanie pleców powoduje mniejszą pracę dolnej części klatki piersiowej oraz tricepsu i zwiększa naprężenie kręgosłupa. Biodra. Dociskaj je do ławki. Unoszenie bioder i pleców ułatwia wykonanie ćwiczenia, ale wtedy klatka nie pracuje tak jak powinna i efekty są mniejsze. Nogi. Trzymaj je w lekkim rozkroku i zgięte w kolanach pod kątem prostym. Stopy. Oprzyj je całe na podłodze, dzięki czemu będziesz miał stabilniejszą pozycję. Unoszenie pięt czy stawanie na palcach powoduje niepotrzebne unoszenie pleców. Ważne szczegóły. Zmieniaj chwyt. Szerokość, na jaką rozstawiasz dłonie, ma wpływ na to, które mięśnie angażujesz najmocniej. Szerszy rozstaw wymusza mocniejszą pracę klatki piersiowej, węższy tricepsów i mięśni naramiennych. Dopasuj ciężar. W ten sposób mięśnie klatki będą atakowane z każdej strony, co przyniesie maksymalne efekty. Wyciskanie sztangi na ławce skośnej. Należy pamiętać o ściągnięciu łopatek oraz opuszczeniu barków, zamknięciu nadgarstków. Swobodnie opuszczamy ciężar, czując przy tym dopięcie mięśni klatki piersiowej. Wyciskanie sztangi na ławce skośnej, skos tak zwany ujemny. Nie zapominamy o ściągnięciu łopatek oraz opuszczeniu barków. Chwytamy sztangę, zamykamy ją. Opuszczając sztangę pamiętamy o pełnej kontroli. Jednocześnie staramy się nie blokować tych ruchów i sztangę prowadzić swobodnie. Ćwiczenie te z powodzeniem zastępowane jest na suwnicy Smitha. Dipy na poręczach. Jeśli chcemy zaangażować mocniej do pracy mięsień piersiowy większy, a zwłaszcza jego dolną część, to pochylamy się do przodu. W takiej pozycji robimy pompki na poręczach. To są właśnie dipy na klatkę piersiową. Koniecznie uwzględnijcie to ćwiczenie w waszym planie treningowym, mimo iż ćwiczenie sprawia dosyć dużo trudności zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym. Przenoszenie sztangielki oburącz za głowę w leżeniu. W ćwiczeniu tym należy zadbać o właściwe przyjęcie pozycji, spokojnie, acz w kontrolowany sposób opuszczać sztangielkę i dopinać mięśnie klatki piersiowej przy wznosie sztangielki. Przenoszenie sztangielki oburącz za głowę z wykorzystaniem ławeczki płaskiej ustawionej w poprzek. W ćwiczeniu tym należy zadbać o prawidłową pozycję, ponieważ ławeczka ustawiona w poprzek dla osób średnio zaawansowanych bądź zaczynających w ogóle przygodę może stanowić spore wyzwanie. Pamiętamy o oddychaniu oraz o pełnej kontroli ruchu i maksymalnym dopięciu mięśnia u szczytu. Z naszego doświadczenia ćwiczenia na bramie, które wykonujemy pod kątem rozwoju mięśni klatki piersiowej, będą zarówno dobre dla adeptów, jak i osób bardzo doświadczonych, ponieważ czucie mięśniowe, jakie im towarzyszy, jest nieporównywalne do wolnych ciężarów. Zachęcamy do lajkowania, subskrybowania oraz komentowania kanału Body Empire.